NK Vortex. Pegasus, Mirador Trades 777 Deluxe. Początek lat 80. Tajwan, Tajpej. Dokładnie 10 stycznia 1981 roku pan Song zakłada Songtli. Firmę zajmującą się sprzedażą zabawek i elektronicznych zegarków. No a już kilka lat później, pod kierownictwem technicznym zdolnego absolwenta Wydziału Inżynierii Elektronicznej Politechniki w Minxin, pana Fan Fanchenga, kolebkę współpracy przemysłowo-akademickiej, w której pierwsze wynalezione przez Syntek klony procesora PPU dostają się w ręce pracowników pochodzących z Uniwersytetu Tsinghua i Narodowego Uniwersytetu Xiaotung. Songtli, znani w tamtejszych stronach także jako Songling, związani również z pierwszymi klonami Game Boya i klonami PC Engine, otwierają fabrykę w południowej Afryce. Zamówienia przyjmowane na trzecim piętrze budynku o numerze 305 przy ulicy Sonjiang Road w dystrykcie Zhongshan realizuje wyłączny dystrybutor, firma Mirador Trades z Dubaju. Songtli pracują i tworzą specjalistyczne technologie. PCB naszego Pegaza jeszcze na długo przed tym, zanim przyjedzie tu po spodnie założyciel Bobmark International Jutkiewicz. W wydanym na Tajwanie w 1987 roku swoim SY-700 naśladują Nintendo Famicom. Sprzęt będący trzeciej generacji konsolą do gier wideo, wydany w Japonii 15 lipca 1983 roku jako Nintendo Family Computer. To właśnie w związku z nim i po raz pierwszy w historii narodziły się te niesamowitości, które my w Polsce poznaliśmy w pewnym tylko zakresie i na długo później za pośrednictwem desygnatu nazwy rodzinna gra komputerowa. Niesamowitości, które twórca Mario Shigeru Miyamoto nosił w 1989 roku w torbie. I nie chodzi mi o szkicownik z notatnikiem zawierające projekty poziomów, o których nawet nam się nie śniło i które się nie ukazały. Mogły być to nawet umieszczone w torbie produkty z konkurencyjnego Sega Mega Drive. Tu widoczne akurat na półce Altered Beast, Super League, Osomatsu-kun i Fantasy Star 2, które podrzucił mu najpewniej niegrzeczny pan Takashi Tezuka. A co wyśpiewał światu 8-bitowy eufemizm w wykonaniu zszokowanego zajściem Kojiego Kondo. I jakby tego było mało, wyobraźcie sobie jeszcze, że kod pierwszych gier dla Famicom, a nam znanych z Pegasusa, pisany przy użyciu komputerów m.in. NEC, PC 8001 i HP 64000, nie mógł być nawet na nich uruchomiony. Nie były one wyposażone w procesor 6502 i programiści pionierzy musieli wypalać pamięć EEPROM za każdym razem, by później czasochłonnie sprawdzać go na gdzieś obok podłączonym Famicomie, ojcu Pegaza. W wielu przypadkach modyfikowali też te komputery specjalnymi kartami rozszerzeń, by uzyskać emulację 6502 z oprogramowaniem diagnostycznym i z narzędziami do debugowania. W każdym razie Songtli naśladowało sprzęt i oprogramowanie najlepszych. Naśladowało na tyle dobrze, że wciąż dyskutowana jest kontrowersja, czy ich produkt jest Famicomopodobny, czy to po prostu Famicom, który pod względem technicznym został wręcz poprawiony. Nie był to wszak klon jak większość, dajmy na to jak Joymax od Golden Bell, robiony w warunkach amatorskich i z niskiej jakości komponentów. Tylko produkt na dużą skalę, wykorzystujący trwałe podzespoły z linii technologicznej opartej o precyzyjne maszyny i automatyzację procesu. Mimo to Songtli aka Songling zniknęło cicho w okolicach milenium. Nie wiadomo, co dokładnie się z nimi stało. Większość informacji, jakie mam, wskazują na to, że ich majątek i zaplecze zostały przejęte przez firmy z Chin kontynentalnych. Pan Fan Fancheng w wywiadzie poświęconym tajwańskiej książce o nazwie Hakka podsumował, że czasy Famiklonów to były naprawdę dobre czasy. Paradoksalnie i w pewnym aspekcie nawet dla samego Nintendo. Pomyślcie tylko o 1991 roku w Polsce i pierwszej podróbce Famicoma z napisem Nintendo Compatible z pudełka i z klapki.
No albo już rok później Pegasus i napis Nintendo System. Dodatkowo często nieprzerobione ekrany tytułowe z licencjonowanych gier, które wydatnie przyczyniły się do popularyzowania nazwy Nintendo wśród Polaków. Nawet więcej, do zakorzenienia jej w mentalności i sercach. A teraz Nintendo otrzymuje par excellence Switchami, Zeldami i innymi przez sentyment postrzeganymi Marianami sowitą rekompensatę z portfeli lojalnych fanów. I jak to niektórzy mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ergo, nie jeden dziś prawnik Jan, kiedy był jeszcze Jasiem, to kartridże z bazaru miał. Zakup ich stanowił istną loterię, a najczęściej sztafetę rozczarowań. Double Dragon 4 okazywało się być Target Renegade, Chibi Dale 3 hakiem Heavy Barrel, a kontynuacja kultowego Darkwindaka przeróbką Super Kontry. Absurdy nazewnictwa nie miały granic. Ice Skating Warrior był DJ Boyem, a Jewel Tetris albo Magic Block stanowiło w istocie Magic Jewelry. Było Mario 16, Somari, przeróbki rodem z oddziału intensywnej opieki psychiatrycznej. Twory, których twórcy siedzieli stanowczo zbyt blisko monitora. Szalbierstwo, hochsztaplerka, naciągactwo, oszukańcze 9 milionów w jednym. Jedna i ta sama gra z kosmetycznymi zmianami interfejsu, innymi kolorami czy mechanikami. Rozpoczynana na przykład od drugiego, trzeciego albo 10 poziomu, grafiki wycinane z broszur, czasopism, magazynów, trzeszczące w rękach na ogół żółte z wykruszającymi się zaczepami prostokąty. Rzadko wyższe i bardziej egzotyczne, z nakładką pozwalającą zamknąć kart tak, by nie dostawał się do niego kurz. Plombowane przez sprzedawców, by ludzie nie podmieniali wkładów, rozplombowywane przez graczy, których Pegasusy nie współpracowały ze źle odlanymi obudowami kartów. Ostatecznie zawierające w sobie hektolitry zabawy dzieła programistów języka Assembler, otoczone dziś czcią relikwie, relikty, przedmioty kolekcjonerskie, włączając także te najdziwniejsze. Bo właśnie pożyczony od Mirador, zarejestrowany przez Bobmark International Joint Venture w 1993 roku znak słownograficzny Pegasus przywołuje w swojej symbolice pierdylion innych historycznych spraw. Kupionego razem z Pegazem w ten sam dzień i na tej samej giełdzie poloneza ojca oraz scyzoryk dla brata, którym już niedługo będzie rozkręcał joysticki. Może zapałki naprawiające źle odlane lub pokruszone kartridże, no albo cokolwiek. To cała epoka i szerokie spektrum zajść, od tych najmniej do tych najbardziej w pamięci zatartych. Pegasus to wspomnienia, BMX-y i komunie, czasy, gdy nie wybrzydzano na temat detali graficznych, gdy telewizory nie miały nawet złącz AV i zamiast kabli cinch używało się antenowych RF, to nieporadne próby podłączenia sprzętu pod telewizor, stopniowe z mrówek, z pasów, jakby z nicości, wyłanianie się obrazu, dostrajanie, strojenie, granie w czerni i w bieli w ramach dominującego wówczas telewizory systemu SECAM. Szerokie otwieranie buzi na widok Mario w kolorze, Toshiby, Hitachi czy innego Sanyo z PAL, kultowe 168 w jednym, Bomberman wysadzający lekcje i pracę domową, kaczki i śmiech kuloodpornego kundla, którego próbowałeś rozstrzelać setki razy. Ja idę górą, a ty bierz dół w kontrze, matki i babcie uzależnione od Tetris i Dr. Mario. Steropianowe samolociki i Sky Destroyer, samochody z gum turbo i F1 Race, plastikowe żołnierzyki i Field Combat. Macross i Transformersi, komiksy, przechwałki na trzepaku i w piaskownicy. Emocjonalne szantaże i władza nad Bo ci nie pożyczę dyskietki. rówieśnikami, gry, przed którymi zasiadało się tuż po zdjęciu klucza z szyi, gdy wróciło się z dworu. Koledzy, chipsy, orężada, czasem Family Frost, siedzenie na podłodze. Woń rozgrzanej elektroniki, zostawianie włączonego zasilacza tatarek na noc z braku możliwości zapisu gry. Bo będziesz płacił za prąd z kieszonkowego. Krzyki matek.
bo wypalisz kineskop. ojców, naklejki dekorujące sprzęt, przedłużanie kabli, przełączniki RF i anteny zbiorcze, blokowiska i zjawiska, paranormalne, chwile, gdy sąsiedzi odbierali na telewizorach nasz obraz i jeszcze ten cham, co nagrał wszystko magnetowidem na VHS. Niby dowód, że wcale nie przechodzimy kontry na 3 życiach. Złota czwórka, Dizzy, złota piątka, Micro Machines, linia Neketsu, przekładanie joysticka pierwszego, by użyć przycisku Start w porcie gracza drugiego, by móc dołączyć w Battletoads, by grać razem, by być razem, by mieć skrzydła i wzlecieć ponad szare, wielkopłytowe, poperelowskie osiedla, aby wytrzeć jak gumka z pamięci monochromatyczny komunizm, albo chociaż jego wciąż jeszcze obecne widmo barwną paletą 8-bitowej grafiki pokolorować. Tak, bez Baltony i Peweksu. Polska transformacja lat 90. wyczekiwała Pegasusa jak jeansów, kawy i Coca-Coli. Reformował on nastroje razem z Wałęsą i Balcerowiczem i stanowił przeżycia już zupełnie inne niż szkolne wycieczki do zakładów produkcyjnych albo na Białoruś. Mimo że wykorzystywał procesor 6502 jak polski Neptun 184 z 1979 i że na zachodzie dominowały już Super Nintendo Entertainment System oraz Sega Genesis, to był tu czymś relatywnie nowoczesnym. Ze względu na możliwości graficzne, zalety nośnika danych i sterowania, był doceniany zarówno przez posiadaczy np. Rambo, Commodore 64, ZX Spectrum, jak i przez niewtajemniczonych, bo dla większości stanowił pierwszy, oszałamiający kontakt ze światem gier wideo. Nie był rzecz jasna szanowany przez wszystkich, żeby wymienić tu szczęściarzy używających Amigi czy pecety. I tak dajmy na to na stronie 3 dodatku KGB do 8 numeru czasopisma Secret Service 93 roku czytamy: Jestem posiadaczem konsoli Pegasus MT777DX i chciałbym, aby redakcja zaczęła opisywać gry na nią, bo w USA odniosła wielki sukces. Co o tym sądzicie? Redakcja odpowiada: jak na razie w Polsce nie widać oznak sukcesu Pegasusa. Naszym skromnym zdaniem nie ma szans na sukces maszynka, która oferuje grafikę na poziomie małego Atari sprzed 5 lat, a wszystkie 100 ileś gier z kasetki można opisać jednym zdaniem. Pismo zajmujące się Pegasusem też nie ma co liczyć na powodzenie, a z innych wielkich sukcesów USA można wymienić np. prąd 110V i komputery Apple. I czytając to z perspektywy już 30 minionych lat, widzimy, jak wyżej zacytowani znawcy bardzo się nie poznali. Nie musimy nawet sięgać 30 lat, bo już pół roku później inny znawca w 26 numerze Top Secret z maja 1994 roku napisał tak. Gramy dalej. Nintendo, oto kolejna porcja gier nintendowych, a właściwie pegasusowych. Nie ma wątpliwości, że konsolka Pegasus zdominowała nasz rynek. Jest to najtańszy sprzęt do gier komputerowych, oferujący minimum, które wielu wystarcza. Jak dotąd dopisaliśmy około 25% wszystkich dostępnych na ten sprzęt gierek. Nie zaniedbamy jednak posiadaczy Pegasusa. Kartridży na to cudeńko jest sporo i pomożemy się Wam zorientować, co jest co. Nie będziecie musieli się głowić, czy na przykład warto zamienić się z kolegą na Punishera, czy lepiej na Kapitana Amerykę. Rzeczone cudeńko, mimo ceny wynoszącej wówczas 2/3 pensji przeciętnego Polaka, zyskiwało popularność z szybkością odpowiadającą działaniu pistoletu świetlnego. O Pegasusie komunikowano nie tylko w czasopismach, ale także w rubrykach ogłoszeniowych gazet, reklamach telewizyjnych i reklamach dogrywanych w wypożyczalniach do kaset VHS. Założony w czerwcu 1991 roku Bob Mark, wyłączny dystrybutor rodzinnej gry komputerowej Pegasus, a przy tym posiadacz serwisu samochodów amerykańskich i udziałów w Hop Polska, by reklamować Pegasa, zapraszał też do Mrągowa w emitowanej na TVP1 od 1992 roku randce w ciemno. Pegasusy 777DX były reklamowane także na stoiskach Bob Marku w ramach organizowanych cyklicznie targów, np. takich jak Gambleriada, i sprzedawane z gwarancją przez duże i małe sklepy elektroniczne.
Niektóre z tych sklepów przodowały również w dystrybucji i wymianie za opłatą oferowanego przez Bobmark, sięgającego blisko 400 tytułów asortymentu kartridży. Miesięczna sprzedaż założonego przez Wojdygę, Jutkiewicza, Sulicha, Bobera i Horolika przedsiębiorstwa oscylowała wówczas na poziomie około 5000 gier. Wolna amerykanka nie trwała jednak bez końca i już w 1994 roku uchwalono ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz weszło do Polski przedstawicielstwo rozsierdzonego Nintendo. Rozpoczęło się podcinanie skrzydeł Pegaza, a intensywna kampania antypiracka sprawiła, że począł on spadać korkociągiem w dół. Z ofert sklepów usunięto wszystkie nielegalne kartridże. Los kultowego 168 w jednym podzielił też Pegaz MT777DX od Songtli, którego zastąpił model IQ 502 od Microgenius. Bobmark i powołana spółka, czytając od końca Sega, ograniczając się do około 40 tytułów, postawił na licencjonowane przez Kamerika produkcje firmy Codemasters skompilowane w 24-karatową czwórkę i piątkę oraz na kilka tytułów z firmy Sachen i Western Technologies. Mimo że w roku 1995 podpisano ważną umowę współpracy z Warner Interactive Entertainment i wprowadzono Power Pegasusa, będącego klonem Sega Mega Drive, to sytuacja firmy pogarszała się. Lata 1996-1999 były dla niej czasem strat, bo kto mieczem naśladownictwa wojuje, Bobmark wykańczały Ultra, Mega, Super, Extra, Hyper, Ultimate, z Johnem Rambo, z Terminatorem, z klawiaturą i z myszką, pojawiające się zewsząd kazirodcze i na wskroś paskudne Famiklony. Dużo tańsze od Pegaza i podszywające się pod PlayStation, Polystation kupował każdy Janusz, a w końcu doszło do tego, że ludzie zaczęli nazywać Pegasusem wszystko, co tylko o perwersjo przyjmowało kartridże. Jutkiewicz i Wojdyga zwinęli Pegasusowy biznes i wycofali się z branży gier na rzecz prowadzonej już od lat spółki Hop Polska. Wówczas szacowne już urządzenie kompatybilne z standardem Nintendo, to jest Family Video Game, ten pierwszy, ten oryginalny Pegasus, stał się towarem rzadkim i coraz bardziej w najrozmaitszych komparatystykach klonów docenianym. Swoją pozycję, podobnie zresztą jak IQ 502 w rewizji pierwszej i drugiej, zawdzięczał nie tylko solidnemu wykonaniu, ale przede wszystkim grom, bez których byłby tylko pustym medium. To właśnie jakość biblioteki, a szczególnie jej kultowe hity, zbudowały reputację Pegaza. Przykładowo, nierozerwalnie związane i przywiezione do Polski wraz z pierwszym Pegazem przygody Mariana, skocznego włoskiego hydraulika w czerwonej czapce, dla wielu tysięcy były nie tylko grą, ale sposobem życia. Rytuałem dnia tuż przed i zaraz po szkole. Nie zawoalowaną japońską wersją Kaczora Donalda, tylko wyraźnym celem. Uratuj księżniczkę było i jest co najmniej tak czytelne jak kontrast między wąsaczem w czerwieni a niebieskim tłem. Jak różnica między zasuwaj w podskokach na prawo, a oglądaj się za siebie. Bez redundancji i z jasno zdefiniowanymi krawędziami i kątami, z użyciem podstawowych barw, równie ciemnych co kolorowych, tyle tajemniczych, ile wesołych. Dostępnych najmłodszym i najstarszym pod jednym jedynym start. Bez tutoriali i samouczków, z 2 eleganckimi przyciskami i z krzyżakiem. Pegas w okolicach milenium enkapsulował już najważniejsze cechy swojej epoki i dzięki elegancji prostoty, harmonii i uniwersalności dołączył do Hall of Fame duchów mocy 8-bitowej grywalności. Bez długich sekwencji przerywnikowych i 20-przyciskowych barier skupiał rozgrywkę na oszczędzającej czas reakcji zabawie. W przeciwieństwie do operujących w tamtym czasie grafiką 3D PlayStation czy Nintendo 64 był mało konkretny, a jako abstrakcyjne i schematyczne tylko przedstawienie sprawiał, że gracze musieli dopełniać światy gier własną wyobraźnią. Jak klasyczna idea gry wideo polegał raczej na zanurzaniu się w fikcję aniżeli na naśladowaniu rzeczywistości.
Podobnie zresztą dziś prezentowany na licznych kanałach w YouTube jako przedmiot uwagi archeologii cyfrowej i renesansu retro, wciąż żywy Pegasus pokazuje, że masa ludzi nie chce grać w swoje własne życie i fotorealizm w grach wideo nie jest uniwersalnym domaganiem ogółu. Paradoks ten polega na tym, że choć technologia pozwala współcześnie na tworzenie coraz bardziej realistycznych graficznie światów, to mnóstwo osób od zawsze szuka w grach czegoś, czego nie ogląda z przyzwyczajeniem na co dzień. Współczesne gry, chociaż oferują bogate i złożone światy, mogą czasami przypominać życie zbyt mocno i przez to uniemożliwiać osiągnięcie imersji i eskapizmu. Nie wymagając przekopywania się przez morze animacji, warstwy efektów czy ludonarracyjne dysonanse, a przede wszystkim bez ryzyka przypominania pikselami świata, w którym tkwimy na co dzień, Pegasus pozwala po prostu grać. Zarówno z przyjaciółmi, jak i z rodzeństwem, kontrolując Billa Raisera i Lan Sabina w ich misji przeciwko kosmitom. Dalekim krewniakom tych, którym dokopała na Zebes Samuzaran. Kumpela Megamena, noszącego kombinezon i oręże zawsze za duże jak na swój rozmiar, a ponad wszystko przysłużonego randze Pegaza epicką walką z 6 Robotmasters i z Dr. Willy. Nawet babcie grały. Mówiły: klocki, które spadają coraz szybciej i szybciej, przypominają nam w dusiu, że pewne rzeczy w życiu mają odpowiedni porządek. Rzecz jasna, zjadanie kropek, owoców i unikanie duchów też. No a ta pigułka ma być tu i znikaj gadzie. Odbijać piłkę i rozbijać kolorowe bloki, niby cegiełki z osiedli widocznych w Mighty Final Fight. Tego od 3 gości z przerysowanymi głowami i niewielkimi ciałami w stylu chibi przemierzających ulice Metro City. Dochodzących w końcu do nostalgii. Tej właśnie, która stanowi Elen Vitali Spiritus Movens rozchwytywanego wciąż dziś Pegaza. Sposobu radzenia sobie z przemijaniem, starością i z lękiem pierwotnym. Maszyny powrotu i bycia w dzieciństwie. Urządzenia, które bywa poduszką inkubującą w łonie chroniącym przed surowością rzeczywistości. Albo też szaro-plastikowym niebezpieczeństwem sprawiającym, że zaczynamy się w życiu poruszać jak wioślarz, to jest twarzą do tyłu. Pegaz jako forma refleksji w rodzaju zamieniłbym wszystkie swoje jutra na jedno wczoraj, przynosi bolesne pragnienie powrotu i bywa boomerskim rozczarowaniem nad wspomnieniem inaczej zapamiętanych pikseli. Kiedy indziej stanowi zwykły sentyment i melancholijną tęsknotę za konkretnymi wydarzeniami, rzeczami, osobami oraz wszystkim tym, co było dla nas ważne w przeszłości. Kupiony na aukcji czy znaleziony na strychu zowie się retrogamingiem. Starymi klasykami, nieraz tak trudnymi, że można by je sprzedawać jako narzędzia diagnostyczne do pomiaru rezyliencji psychicznej i wytrzymałości nerwowej. Wszak co może dać większą satysfakcję niż załatwienie niezałatwionych spraw sprzed lat i ukończenie gry, która była zbyt trudna lub zbyt droga 25 lat temu? No dobrze, może pojedynek taki jak Simon Belmont vs Dracula i inne stwory. W każdym razie taki, co sprawia, że czujesz się, jakbyś miał przed sobą nie tylko katalizator nostalgii, ale wręcz cały świat. Gdzie możesz wędrować, rozmawiać z ludźmi, zbierać przedmioty i doświadczać magii. Gdzie dzielny Link rozpoczyna podróż po Hyrule, aby dokopać Ganonowi i ocalić Zeldę. Będącą notabene tym samym typem stereotypowej damy w opałach, co księżniczka Daphne z Dragon's Lair. I jak już przy smokach i porwanych kobietach jesteśmy, to Pegaz oczywiście odbija też blask Techno z Japan Corp i ratujących Marion braci Lee. Albo Neketsu Kakuto Densetsu, u nas znanego najczęściej jako Riki Kunio, konkurencji wspomnianego już wcześniej Final Fight i Capcom. Który to Capcom pozwala mi teraz płynnie przejść do pytania retorycznego o to, czym byłby splendor Pegasusa bez capcomowego Sknerusa McQuatcha, skaczącego na swoim kiju nad wieloma ikonicznymi aspektami disneyowskich kaczych opowieści. Żeby wymienić tylko wystrzeloną w sam środek nostalgii kultową melodię tytułowego utworu The Moon.
Bo właśnie, wpadająca w ucho Pegasusowa muzyka zdecydowanie wpłynęła na przyjemność z rozgrywki i na sentyment fanów. 5 tylko kanałów dźwiękowych Pegaza wymagało kreatywności w komponowaniu, aby uzyskać ten surowy dźwięk. I mimo, że jego percepcja jest złożona i zależna od indywidualnych i środowiskowych uwarunkowań, to jako chiptune wydaje się być on w pewnej mierze uprzywilejowaną, bo opartą o ewolucyjne adaptacje mózgu informacją słuchową. Taką, co to swoimi prostymi i powtarzalnymi sekwencjami może łatwo wprowadzać mózg w stan rozpoznawania wzorców i w uczucie satysfakcji, gdy identyfikujemy znane i przewidujemy nowe sekwencje dźwiękowe. Mamy tu lo-fi nadające ciepłego i surowego charakteru, energiczne tempo i motywujący do grania rytm, dodające głębi i złożoności vibrato i echo, także użycie grających po sobie szybko pojedynczych nut, tworzące iluzję akordu, fale prostokątne, trójkątne, szum, trzaski i efekty perkusji. W każdym razie na ogół łatwo przyswajalne i przewidywalne struktury. Bezpośrednio na tyle, by wpadały w ucho równie szybko jak pixel art wpadał w oko. Bo właśnie przejrzysty schematyzm sprawiał, że gra na Pegazie mogła być po prostu grą, a nie z konieczności skomplikowaną symulacją rzeczywistości. Gdy więc w bardziej zaawansowanej niż Pegasowa grafice postać stała w trudnej do zaakceptowania pozycji, np. na krawędzi platformy, to już należało trudzić się z wprowadzaniem dodatkowych mechanik typu chwytanie krawędzi czy podciąganie, a przez to rosła krzywa nieoszczędzających oczu animacji i zdarzeń ekranowych. W przypadku zaś Pegasa to, czego nie było w zmyśle, znajdowało się już w umyśle. Prosty pixelartowy potwór był odbierany jako zagrożenie, a mniej jako szczegóły. Był to lęk, jaki czujemy przed potworem, a nie potwór jako taki. W każdym razie ta najważniejsza i jedyna konieczna informacja, ażeby wiedzieć, z czym walczyć lub czego unikać. No albo patrząc już poza potwory, taki dajmy na to pośredni między czerwonym a niebieskim fiolet, mimo że możliwy dla Pegasa, gdyby był w Mario Bros, to broździłby już przeciw prawu figury i tła i rozmywał główną postać. To samo tyczy się graficznej wyrazistości przeszkód i monet, które wyróżnione na tle środowiska tej gry pozwalają graczowi tak błyskawicznie się w niej orientować. Przy tym dowodzą, że mimo różnic indywidualnych istnieją jednak pewne barwy preferowane przez większość. Na czele z zielenią krzaczków i górek sugerującą, jak psychologia ewolucyjna wyjaśnia, obfitość zasobów i szanse przeżycia. I jak już przy znaczeniu zieleni i zielonym grzybie jesteśmy, zwróćmy uwagę, że nie chodzi tu wyłącznie o realne zwiększenie szansy przeżycia, to znaczy o pewniejsze przejście gry ze względu na zebrane dodatkowe życie, raczej o to, w jakich okolicznościach się to odbywa. Zielony grzyb występuje zawsze w miejscach niebezpiecznych. Nagradza życiem za przeżycie. Uczy, że skuteczność popłaca podwójnie. Raz, gdy nie dasz się niebezpieczeństwu, nie zlecisz w przepaść, nie dopadną cię NPC. I drugi raz, gdy skutecznie eksplorujesz i obserwujesz otoczenie. Gdy dostrzegasz, że elementy, które są podobne pod względem kształtu, ruchu lub innego atrybutu, często tworzą grupę. I leci combo, za które nagradza cię gra punktami. I oczywiście mózg dopaminą. Zaczynasz się wkręcać. Działasz jak gestaltysta zafiksowany na percepcyjne zasady podobieństwa i bliskości. Tak, pixel art Mariana jest niesłychanie dobry w przekazywaniu informacji i w budowaniu świadomości sytuacyjnej. W ogóle oparta o wielokrotnie używane kafelki grafika gier Pegasowych, oszczędzała zarówno pamięć podręczną konsoli, jak i pamięć roboczą w umyśle gracza. Mimo ograniczeń sprzętowych Pegasa, np. Castlevania była w stanie oddać mroczną i gotycką atmosferę za pomocą tak prostej palety barw i detali. Współczesne z kolei gry, dzięki zaawansowanej grafice, realistycznemu dźwiękowi i złożonym narracjom, mogą wiązać się z intensywniejszym angażowaniem układu sensorycznego, być bardziej energochłonne dla mózgu i w efekcie nawet przeciążać ilością niehabituowanych bodźców.
Jakkolwiek fakt, że Pegaz od strony graficznej angażował głównie korowe detektory cech z pierwotnych pól sensorycznych, niekoniecznie oznaczał, że zawsze oszczędzał metabolizm i zasoby energetyczne układu nerwowego. Wybrane gry na Pegaza są bowiem wymagające. To oznacza, że mózg może być intensywnie angażowany podczas rozgrywki, zwłaszcza w procesach takich jak planowanie, strategia, koordynacja ręka-oko, reakcja i antycypacja. Schematyczne reprezentacje postaci, przedmiotów i inne sprite'y mogą wzmagać silnie aktywność fal mózgowych beta związanych z analitycznym myśleniem, a także promować aktywności fal teta i alfa korelujące z relaksem, zanurzeniem i kreatywnością. Mimo prostoty, gry na Pegasusa są w stanie przyciągać uwagę graczy na całym świecie, niezależnie od kultury czy języka, i oczywiście bez okupu za fotorealizm, jaki płaci dziś większość tak podobnych do siebie nowych gier. Co ciekawe, w latach 1991-1994 najczęściej rozgrywanymi na Pegasusie były produkcje, które ukazały się jeszcze w pierwszych 3 latach istnienia Famicomu. Gry zachodnie, oparte np. o Mapper MMC3, były dużo rzadsze, ale swoim zaawansowaniem przewyższały nawet niektóre obecne produkcje. W każdym razie historia grania na Pegazie nie dość, że ciągle trwa, to jeszcze wydaje się nabierać tempa i co róż gości na demo i retroscenie. Mamy milionesy, gruniożerce, mamy wprost genialny Krzysiokart, nowe płytki drukowane, repliki, projekty jak Krzysioplayer czy Pegasus 3000. Czasopisma i artykuły, kanały i fora, także niekończącą się sprzedaż klonów i gier zarówno pirackich, jak i oryginalnych. Wierzcie lub nie, mimo że bezcenne, kolekcjonerskie Mario Bros. Zakupione jako prezent świąteczny w 1986 roku zostało sprzedane w roku 2021 za $660,000. Czy ktoś z Was dokonuje może równie ambitnych zakupów retro? Jaka jest Twoja ulubiona gra na Pegaza? Napisz w komentarzu.